Już za tydzień, czyli 16 października, przypada Światowy Dzień Żywności. Z tej okazji postanowiłam przygotować dla Was materiał na temat marnowania jej. Już od dawna wiadomo, że wyrzucanie jedzenia to coś złego, ale dlaczego konkretnie? Na jaką skalę marnuje się żywność na świecie oraz w Polsce i czy są głównie za to odpowiedzialni konsumenci, sprzedawcy czy też producenci? I w końcu, co możemy zrobić, aby przestać marnować żywność? Zapraszam na materiał. 1/3 produkowanej żywności jest wyrzucana do kosza i odpowiada to zawrotnej liczbie 1,3 miliarda ton rocznie, czyli 4 razy tyle, ile waży cała ludzkość. Około 1/4 kalorii, którą produkujemy, jest wyrzucana. W skali światowej większość marnowanego jedzenia stanowi to, które jeszcze nawet nie dotarło do supermarketów. Nierzadko zdarza się, że żywność jest źle przechowywana, przez co psuje się już podczas transportu i obróbki. Czasami też pożywienie jest marnowane, zanim trafi do transportu, np. w wyniku szkodników atakujących uprawy lub przez zjawiska pogodowe, takie chociażby jak susza. Z kolei jedzenie, które do nas później dociera, jest nieraz wyrzucane przez sprzedawców, restauracje i konsumentów. Supermarkety często kupują więcej jedzenia niż są w stanie sprzedać, a my, konsumenci, kupujemy więcej niż jesteśmy w stanie spożyć. Choćby dlatego, że ulegamy reklamom czy ofertom w sklepach oraz wyrzucamy często jedzenie, które jest tak naprawdę jak najbardziej zdatne do spożycia. Choćby dlatego, że nie znamy różnicy pomiędzy najlepiej spożyć do, a najlepiej spożyć przed. Marnowanie żywności nie odbywa się na taką samą skalę w krajach rozwijających się, co w krajach rozwiniętych. I to właśnie w krajach rozwiniętych marnuje się najwięcej żywności i szacuje się, że w Ameryce Południowej i Oceanii codziennie wyrzuca się 1500 kalorii na osobę, w Europie 750, a w krajach rozwijających się jest to zaledwie 500 kalorii dziennie na osobę. Liczby te są tym bardziej szokujące, że jednocześnie prawie 1 miliard osób cierpi na niewystarczający dostęp do jedzenia, a 2 miliardy osób na niedobory mikroelementów, czyli witamin i minerałów, które niezbędne są do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego. W Polsce jest gorzej niż nam się wydaje. W roku 2019 byliśmy 5. krajem Unii Europejskiej, w którym wyrzuca się najwięcej jedzenia. Rocznie jest to około 250 kg na osobę, co oznacza, że tylko w naszym kraju każdego roku wyrzuca się 9 milionów ton jedzenia. To, co martwi jeszcze bardziej, to fakt, że w Polsce to właśnie gospodarstwa domowe są głównym źródłem strat artykułów spożywczych, bo to właśnie tam w koszach ląduje 53% marnowanego pożywienia. Najczęściej wyrzucamy pieczywo, owoce, wędliny, warzywa, jogurty, ziemniaki i mleko, czyli po prostu produkty o krótkiej trwałości. Jesteśmy 5. krajem Unii Europejskiej, w którym marnuje się najwięcej jedzenia, a jednocześnie wcale nie jesteśmy tak bogaci, bo gdyby popatrzeć na PKB na osobę w naszym kraju, jesteśmy dopiero na 30. miejscu we wspólnocie. W Polsce ponad 1,5 miliona osób żyje w skrajnym ubóstwie i gdyby udało się zaoszczędzić chociaż 1/9 tego, co wyrzucamy, moglibyśmy zapewnić jedzenia dla tych wszystkich osób. W Polsce jednak marnuje się jedzenie, ponieważ przekroczyło ono termin przydatności do spożycia, ponieważ zrobiono zbyt duże zakupy, przygotowano zbyt duże porcje posiłków, zakupiono złej jakości produkt lub źle go przechowywano. Jak wykazują banki żywności, Polacy wyrzucają tak dużo jedzenia głównie przez to, że źle przygotowują się do zakupów. Tylko 4 na 10 dorosłych Polaków ma w zwyczaju sprawdzenie zawartości lodówki przed zakupami. Tyle samo przygotowuje listy niezbędnych produktów, 20% konsumentów kupuje żywność pod wpływem impulsu i część ludzi w Polsce lubi robić zakupy na zapas. Jedzenie, które marnujemy każdego dnia, spokojnie mogłoby wystarczyć do tego, aby nakarmić każdą głodującą osobę na świecie. Marnowanie żywności jest jednak problemem nie tylko społecznym czy humanitarnym, ale także środowiskowym. Blisko 1/4, bo 26% emisji gazów cieplarnianych pochodzi właśnie z produkcji żywności. Jednak kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że jedzenie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, to nie stanowi to takiego problemu. Martwi za to fakt, że część pożywienia, które produkujemy, nigdy nie trafia do naszych ust, a marnowana żywność odpowiada za 6% emisji gazów cieplarnianych. Jak dokładnie się to dzieje, że marnowanie jedzenia przyczynia się do ocieplenia klimatu? Aby to zrozumieć, spróbujcie pomyśleć o każdym etapie produkcji żywności. Najpierw żywność musi gdzieś urosnąć. Pozwólcie, że przypomnę Wam, że zwiększanie terenów pod produkcję rolną jest główną przyczyną wycinki lasów. Lasów, które mogłyby kontynuować pochłanianie dwutlenku węgla, a zamiast tego są wycinane, aby mogła na nich wyrosnąć żywność, która będzie potencjalnie zmarnowana. Rosnąca żywność wymaga dużych nakładów wody, a czasami i nawozów. Transport żywności pochłania paliwa kopalne, których spalanie wydziela gazy cieplarniane.
To samo tyczy się produkcji opakowań, które pochłaniają nie tylko energię, ale także i zasoby, np. papier, plastik czy aluminium. Ostatecznie zmarnowane jedzenie, które skończy na wysypisku śmieci, będzie się rozkładać, a przez to wydzielać metan, czyli kolejny gaz cieplarniany, który do tego ma większy wpływ ocieplający niż dwutlenek węgla. Emisje spowodowane przez marnowanie żywności w roku 2010 wyniosły ponad 3 miliardy ton dwutlenku węgla. Żeby lepiej to zobrazować, jest to ponad 3 razy więcej niż emisje spowodowane przez transport lotniczy, a gdyby porównać tę liczbę do emisji na kraj, to jedynymi państwami na świecie, które emitują więcej dwutlenku węgla, są Stany Zjednoczone i Chiny. Liczby dotyczące zmarnowanej wody przez wyrzuconą żywność są wręcz szokujące. Każdego roku na świecie marnuje się 170 trylionów litrów wody. Nie wiecie ile to? Woda, którą marnujemy przez marnowanie pożywienia, mogłaby zapełnić prawie 50 000 basenów olimpijskich. Nawet gdyby udało nam się zaoszczędzić chociaż 1/1000 część tej wody, moglibyśmy zapewnić ją dla wszystkich ludzi na świecie. Warto wziąć także pod uwagę fakt, że marnujemy nie tylko jedzenie pochodzenia roślinnego, ale także i mięso. Produkcja mięsa jest niesamowicie dewastująca dla środowiska, ale jest to temat na inny materiał. Dlatego wyrzucanie go jest jeszcze większym marnotrawstwem niż wyrzucanie owoców czy warzyw, bo wyrzucamy nie tylko mięso samo w sobie, ale także całą paszę, która poszła na wyhodowanie zwierzęcia na ubój. I pozwólcie, że pominę tutaj kwestie etyczne. W roku 2016 Francja wprowadziła prawo zakazujące supermarketom wyrzucania niesprzedanej żywności, a zamiast tego nakazujące im oddawanie jej bankom żywności. I choć takie prawo oczywiście nie gwarantuje, że będzie ono wszędzie przestrzegane, to jest to początek walki z marnowaniem żywności, a także z problemem głodu. Niedawno Polska poszła w ślady Francji, bo w roku 2019 weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Dotyczy ona sklepów powyżej 250 m2, których co najmniej połowa przychodu pochodzi ze sprzedaży pożywienia. Sklepy te muszą podpisać umowę z organizacją pozarządową, prowadzić kampanie informacyjno-edukacyjne, co roku składać sprawozdanie o ilości marnowanej żywności oraz informować o wysokości należnej opłaty za zmarnowaną żywność lub o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym. W przeciwnym razie sklep musi zapłacić 5000 zł kary w razie niezawarcia umowy z organizacją pozarządową oraz zapłacić zawrotną sumę 10 groszy za każdy zmarnowany kilogram jedzenia. Jak widzicie, pomimo tego, że na całym świecie większość marnowanej żywności jest wyrzucana, zanim trafi ona do konsumenta, w naszym kraju jest niestety odwrotnie. Dobrą wiadomością jest jednak to, że oznacza to, że to my mamy możliwość walki z marnotrawstwem jedzenia, a jest tak wiele rzeczy, które możemy zrobić. Po pierwsze, warto nauczyć się, jaka jest różnica pomiędzy najlepiej spożyć do, a najlepiej spożyć przed. W tym pierwszym przypadku rzeczywiście nie warto ryzykować, bo jedzenie rzeczywiście może nam zaszkodzić, ale w tym drugim przypadku, po upływie daty, która jest napisana na opakowaniu, jedyne co się zmienia to to, że produkt może być nieco gorszej jakości, na przykład może mieć nieco inny smak albo inną konsystencję, ale dalej jest zdatny do spożycia. Patrząc na to, dlaczego Polacy wyrzucają żywność, od razu widać, co możemy zmienić natychmiast, aby robić to w mniejszym stopniu. Przed każdymi zakupami warto jest więc się do nich przygotować, zobaczyć, co mamy już w domu i zrobić listę rzeczy, których potrzebujemy. Owszem, promocje często nas kuszą, tym bardziej gdy staramy się żyć oszczędnie, ale jeśli kilka dni później część naszego jedzenia wyląduje w śmietniku, to wcale nie jest to ekonomiczne. Warto też zainwestować w jakieś pudełka lub po prostu używać pudełek po lodach, jeśli chcecie, aby przechowywać w nich jedzenie, którego nie zjedliśmy podczas obiadu. I pamiętajcie, że wiele produktów można mrozić, poczynając od zup czy chleba, kończąc nawet na owocach. Nie bójcie się jeść owoców i warzyw, które wyglądają mniej atrakcyjnie. Tak naprawdę, dopóki nie są one spleśniałe, nadal możemy je spożywać, jeśli ich zapach i smak się nie zmienił. Podczas wyjścia do restauracji, jeśli nie byliście w stanie dokończyć waszego dania, nie wahajcie się poprosić kelnera, aby przygotował je wam na wynos. I pamiętajcie, że nie ma w tym powodu do wstydu. Kolejną rzeczą, jaką możecie zrobić, jest zainstalowanie aplikacji Too Good To Go. Polega ona na tym, że za małe sumy możecie odebrać niesprzedane jedzenie od sklepów, piekarni i restauracji. A jeśli czujecie się odważni, to czemu by nie spróbować freeganizmu, który polega na zbieraniu żywności wyrzucanej przez supermarkety. Wbrew temu, co może wydawać się wielu z Was, żywność ta często jest jak najbardziej zdatna do spożycia, a nie kosztuje dosłownie nic. Do grupy Freeganizm Polska na Facebooku należy ponad 30 000 osób. Dlaczego by więc tam nie zajrzeć i zobaczyć, na czym to dokładnie polega?
Takie grupy facebookowe mogą też się przydać, jeśli macie w domu jakieś jedzenie, którego z różnych przyczyn nie możecie zjeść, a chcielibyście je oddać. W ten sposób możecie też pomóc osobom potrzebującym, co jest dodatkowym plusem. Marnowanie żywności to chyba jeden z najgłupszych problemów środowiskowych, bo niesamowicie uwydatnia nierówności w naszym społeczeństwie, gdzie część z nas posiada luksus niepodjęcia wysiłku włożenia niedokończonego obiadu do lodówki, a część z nas codziennie chodzi głodna. Jest to jednak problem, z którym niesamowicie łatwo zacząć walczyć. Trzeba jednak wyrobić w sobie wewnętrzny szacunek do jedzenia. Wbrew pozorom, dbanie o środowisko i oszczędność pieniędzy często idą w parze. Dlatego jeśli zdarzy Wam się wyrzucić jedzenie, to spróbujcie zaimplementować chociaż 3 rzeczy, o których wspomniałam w dzisiejszym materiale. W ten sposób nie tylko zaoszczędzicie pieniądze i potencjalnie pomożecie potrzebującej osobie, ale także rozpoczniecie własną walkę z ociepleniem klimatu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli znacie inne sposoby na walkę z marnowaniem żywności, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Udostępnijcie ten materiał również osobom, które temat mógłby zainteresować, a jeśli nie zostawiliście jeszcze subskrypcji na moim kanale, to gorąco zachęcam Was do zrobienia tego. Każdy like i każdy komentarz pomagają mi wybić ten kanał, dzięki czemu mogę dotrzeć do większej ilości osób, także nie wahajcie się, wiecie. Do zobaczenia za tydzień.